Cześć, witam fanów modelarstwa kartonowego. Oto nowość wydawnictwa Mały Modelarz, nowość roku 2022, numer 789/2016, czołg średni T34. Jest to bodajże 7. wydanie wydane przez Małego Modelarza czołgu T34. W tym odcinku opowiem o wnętrzu tej wycinanki oraz troszeczkę historii wydań tego egzemplarza czołgu T34. Zapraszam na odcinek. Premiera filmu Czterej pancerni i pies miała miejsce 25 września 1966 roku. W roku 1967 Mały Modelarz wypuścił właśnie pierwszy numer opracowania z czołgem T34 Rudy. Było to opracowanie Bogdana Wasiaka. Model dość prosto opracowany, właśnie kadłub, jeden duży element, wieża, no i właśnie tu gąsienice składające się z ogniw. Tak wyglądał model po złożeniu. Rok 1968 i drugi egzemplarz, okładka z bohaterami filmu Czterej pancerni. Wnętrze powielone, to samo co w edycji z 1967 roku. Wieża podobnie, gąsienice. Rok 1969, zmieniona okładka, autor wydania Bogdan Wasiak, zmieniono troszeczkę grafikę, elementy te same, powtórzono to samo co w poprzednich latach. T34 na tle bramy brandenburskiej w Berlinie. To okładka Małego Modelarza z roku 1975. Autor nadal ten sam, Bogdan Wasiak. Tu zewnętrzna część kadłuba pozostaje ta sama, natomiast zmieniono troszeczkę grafikę, opracowanie, technologię klejenia wieży. W roku 1996 wyszedł w podwójnym numerze 7/8, bardziej uplastyczniona okładka, podobna jak w roku 1975. Czołg z napisem 102 Rudy, no i na okładce napis T34 Rudy. Model nadal autorstwa Bogdana Wasiaka, natomiast wnętrze powielono z poprzedniego roku, z 75. Żadnych zmian nie dokonano. Na ponowne pojawienie się T34 w Małym Modelarzu czekaliśmy 9 lat. W 2005 roku pojawił się numer 1-2 z czołgiem T34 opracowanym przez Pawła Mistewicza. Zupełnie nowe opracowanie, odbiegające od poprzednich, nowe rysunki, nowe wnętrze, opracowania konstrukcyjnego elementów, rozrysowana nowa wieża, inaczej poukładane elementy na arkuszach. T34 cieszył się powodzeniem w innych wydawnictwach, też wydawały ten model na przestrzeni lat. I oto w roku 2022 mamy ponowne wydanie T34 numer 789 Małego Modelarza przez rok 2016. Ponowne opracowanie Pawła Mistewicza. W arkuszach mamy 13 rysunków plus jeden rysunek zestawieniowy na końcu. Rysunki bardzo fajnie zrobione, przejrzyste. Kolejność składania modelu odpowiada numeracji elementów. Autor zaleca składanie według kolejności. Model średnio trudny, nie zaleca go do budowy mało zaawansowanym modelarzom.
Tu są oznaczone na przykład elementy na niebiesko, które bardziej waloryzują model. I tych elementów te elementy można pominąć. Na 12 arkuszach są elementy modelu. Kolorystyka ładna, bez żadnych tu przesunięć, aczkolwiek kolor troszeczkę taki jak dla mnie zazielony, ale to jest takie moje zdanie. Jak to w czołgach, bardzo dużo kół do wycinania. Zawieszenie to jest zawsze komplikacja. Tu takim kolorem żółtym oznaczone są elementy użebrowania wewnętrznego. Tu mamy takie objaśnienie fajne co do budowy, numeracji części, jak postępować, co do czego. Potocznie nazywane przez pancerniaków gąskami, gąsienice. Nie wiem, jak to się ma. Podejrzewam, że to są uproszczone gąsienice. Jeżeli byśmy mieli takie skomplikowane gąsienice, tutaj tych elementów by było o wiele więcej. Dużo kół, jak mówiłem. Wieża. Tu autor troszeczkę właśnie opisuje, że jest ta wieża bardziej skomplikowana, aczkolwiek czołg nie ma jakby wnętrza. Jest to bryła zewnętrzna i to wszystko. Tu rysunek zestawieniowy. Podane w tej skali 1,25 wymiary. Długość modelu to jest 326 mm, szerokość 120 mm. Ilość elementów 1139 elementów kartonowych tej wycinanki. No, sporo. I też, co ciekawe, na końcu model kartonowy w skali 1,25, projekt Paweł Mistewicz, rok 2005. Jest to numer, który został jakby powielony z roku 2005. Ciekawostka, w następnym numerze małego modelarza będzie włoski pancernik Vittorio Veneto. Skala 1,300. Opracowanie modelu Roman Staszałek. Też na pewno to będzie powielone z poprzedniego wydania. I końcowa strona. Co jeszcze możemy kupić w wydawnictwie, zamawiając to pod telefon lub mailowo. I wykaz wręg ciętych laserowo. I tu na końcu do ostatniego numeru już jest też opracowanie szkieletu do okrętu do żaglowca Lwów. 80 zł cena. No, dla fanów małego modelarza jest to naprawdę gratka, żeby uzupełnić swoją kolekcję. Od roku 2008 wydawnictwo numeruje trzycyfrowo jeden egzemplarz. No i stąd może opóźnienia w wydaniach, stąd się nam bierze już rok 2016 w roku 2022. Wydawnictwo stawia na dość dobrze opracowane egzemplarze, ale są popełniane też i błędy. Jeżeli by wydawnictwo wydawało mniej skomplikowane numery, nawet powielając starsze opracowania z poprzednich lat, przyjaźniejsze do sklejania, myślę, że też by się to cieszyło powodzeniem w fanach małego modelarza, a i dla młodzieży może by było bardziej przystępne. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania kanału. Do widzenia.